Cześć wszystkim! Dzisiaj się spotkaliśmy w takim gronie, gdyż widzicie przed sobą zespół, który był odpowiedzialny za całą rekrutację w Kostaryce dla naszego klienta, który zdecydował się, żeby otworzyć tam swój nowy oddział. Więc dzisiaj rozmawiamy z Aldoną Milej, która jest dyrektorką działu Talent i Client Delivery, z Joanną Grabowską, która jest odpowiedzialna za rolę lead rekrutera, no i ja, Alina Wesolowska, która pełni rolę Senior Talent Partnera. No cóż dziewczyny, porozmawiajmy sobie o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego 1,5 roku. I w ogóle chyba musimy zacząć od samych początków. Więc Aldona, jak wyglądały pierwsze kroki po decyzji klienta o otwarciu oddziału w Kostaryce? Cześć Alina, witam wszystkich. Odpowiadając na Twoje pytanie, pierwsze kroki związane były z researchem rynku, czyli wejście zdalnie z Polski oczywiście na rynek w Kostaryce. Zaczęliśmy od poszukiwania, od zbadania ilości ludzi na rynku, ich oczekiwań, placówek edukacyjnych, czyli uniwersytetów. Robiliśmy dogłębną analizę rynku, jeśli chodzi o rekrutację, jeśli chodzi o narzędzia rekrutacyjne najbardziej popularne, efektywne, jeśli chodzi o jobboardy również. Kontaktowaliśmy się również z osobami, ale to już na późniejszym etapie, które są lokalnie na rynku się znajdują. Natomiast pierwsze etapy to był dogłębny research. Poczuliśmy się, jakbyśmy tam się przeprowadzili, pracując nadal z Polski. Bardzo ekscytujący moment. No to naprawdę ciekawa przygoda, gdyż będąc 12 000 kilometrów dalej i zrealizować, w ogóle wchodzić w taki projekt, no to naprawdę brzmi ciekawie. A jak myślicie, czemu klient w ogóle zdecydował się właśnie na Kostarykę? Bo wcześniej wiem, że operowali w Stanach, a czemu właśnie ta Kostaryka? Na pewno ze względu na tą samą strefę czasową. Również jeśli chodzi o Kostarykę, jest to kraj rozwijający się z ogromną pulą wykształconych ludzi w kierunku ich interesujących. Myślę, że to były najważniejsze aspekty. Nie jest to związane z rekrutacją, ale myślę, że możemy o tym wspomnieć. Okej, super. A wiem, że byłaś odpowiedzialna za całą pobudowę tego procesu rekrutacyjnego i wcześniej robiłaś to dla Polski, dla innych państw. Czy dostrzegłaś jakieś różnice pomiędzy procesem, który działa na Europę, a procesem, który zbudowałaś dla Kostaryki? Zbudowałam ten proces nie sama, tylko oczywiście tutaj z Joanną, z którą tutaj rozmawiamy, przy bardzo bliskiej współpracy, także na pewno chciałabym o tym wspomnieć. Jeśli chodzi o różnice w procesie, zaczęliśmy od naszych ram, którymi posługiwaliśmy się na lokalnym naszym rynku. Następnie dostosowaliśmy proces do wymagań klienta i stworzyliśmy z tych dwóch procesów jeden, który okazał się skuteczny na szczęście. Oczywiście na przestrzeni czasu narzuciliśmy małe poprawki, ale myślę, że to i tak było w bardzo minimalnym stopniu, więc udało nam się sprawnie zbudować ten proces pod rynek w Kostaryce, dlatego że używali podobnych narzędzi, jeśli chodzi o rekrutację, więc to trochę ułatwiło pewne aspekty właśnie tutaj w rekrutacji. Także jak najbardziej. Joanna, chcesz coś dodać na ten temat? A samego procesu i dostosowania? Tak jest. Z chęcią. Proszę bardzo. Jednym z większych wyzwań całego tego dostosowania procesu było to, że tak naprawdę łączyliśmy 3 różne procesy, które istnieją lub które są standardowe dla danej lokalizacji. Bo my byliśmy z Europy, pracowaliśmy z Kostaryką, ale firma, dla której pracowaliśmy, była ze Stanów Zjednoczonych. I pierwszym, największym naszym takim wyzwaniem było, jak połączyć 3 kultury rekrutacji i w ogóle procesów w jedno. Pamiętam, że było bardzo dużo dyskusji pomiędzy tym naszym
naszą rekrutacją, a rekrutacją klienta, a potem jeszcze naszymi danymi, które zebraliśmy z rynku i staranie się wymyślenia, jak pomiędzy każdym z tych procesów dodać coś, zmienić. Na przykład w Stanach, przynajmniej u naszego klienta, bardzo standardowym było to, że hiring managerowie byli bardzo aktywni na początku procesu. Oni przeglądali CV już od samego początku. Natomiast u nas standardem jest to, że to jest po stronie rekrutacji. My jesteśmy pierwszym tą bramą, zanim wyślemy dalej klienta. I dogadanie się tutaj, sprawienie, że klient zaufał nam na tyle, że zdecydował się jednak zaakceptować to, że właśnie my jesteśmy specjalistami i wiemy, co robimy i naprawdę zrobiliśmy odpowiedni research, zajęło nam trochę, ale kiedy już właśnie ta współpraca zaczęła działać doskonale. Super, dziękuję dziewczyny Wam bardzo. Joanna, wspomniałaś o tym, że różnice międzykulturowe, prawda, były i się pojawiły. Więc pytanie, jakie konkretnie różnice międzykulturowe dostrzegłaś i jak w ogóle się z tym czułaś? Jak sobie poradziłaś, prawda? To było dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ jak odkryłam, Kostaryka wbrew pozorom miała dużo podobieństw do kultury europejskiej, czy nawet polskiej. I tu nie tylko mówię o takich rzeczach jak zachowania ludzi, ale na przykład jak jest ingerencja państwa jakby w zasady zatrudnienia. Więc tu mieliśmy bardzo dużo podobieństw pod względem tego, jaka jest opieka nad pracownikiem, co wolno, czego nie wolno powiedzieć. I jednym z większych, ale takich większych różnic, które naprawdę zauważyliśmy, to było to, że kandydaci sami aplikują. W Europie nie jest to aż tak częste. Inaczej, jest to częste na poziomach juniorskich. Tak, juniorzy aplikują, mamy zawsze bardzo dużo aplikantów na poziomie juniorskim, natomiast jeśli to są seniorzy, jeśli to jest ktoś doświadczony, to raczej musimy robić direct search, czyli musimy sami poszukiwać go na rynku. Natomiast tutaj właśnie co odkryliśmy, to Kostarykanie sami aplikują do pracy. Okej, no rzeczywiście tak było. I jeszcze chciałam wspomnieć, bo tutaj, prawda, bardziej pod kątem kandydatów rozmawiałyśmy, ale chciałam jeszcze poruszyć temat, taki aspekt, jak to miało również do czynienia, prawda, ze Stanami Zjednoczonymi. Wiadomo, że wcześniej miałyśmy już pewne doświadczenie, aczkolwiek ustalenie tych procesów, dogadywanie szczegół z osobami ze Stanów Zjednoczonych też prawdopodobnie wiązało się z różnicą między kulturą europejską, polską mianowicie, a kulturą kostarykańską. Aldona, na początku przede wszystkim Ty byłaś zaangażowana. Jakie wnioski właściwie odkryłaś dla siebie po tym, jak do nich podchodzić, jak z nimi negocjować, jak z nimi coś ustalać? Co działa? Mieliśmy to szczęście, że jeśli chodzi o proces rekrutacji, klient zaufał nam na tyle, że nie ingerował w nasze procesy, oddał nam praktycznie 99% swobody, więc tak naprawdę ta ingerencja klienta w nasze procesy odbyła się bardziej w momencie już transferu całego oddziału w Kostaryce, kostarykańskiego. Na początku nie przypominam sobie, byśmy mieli jakiekolwiek problemy lub ingerencję ze strony klienta. Dostaliśmy pełną swobodę, za co na pewno, myślę, że to na pewno ułatwiło również dojście do sukcesu i ta współpraca okazała się bardzo, bardzo trafiona, także... Super, dzięki wielkie. Joanno, a tutaj my z Tobą, prawda, działałyśmy na co dzień również z hiring managerami ze Stanów. Ja odczułam to na sobie, że rzeczywiście hiring managerowie w Stanach byli bardzo chętni do współpracy, aczkolwiek te wymagania zmieniały się z czasem, prawda? Że na początku mieli wymagania bardziej dostosowane do Stanów, a potem już bardziej otworzyły się na nas. Jak myślisz, co najbardziej zadziałało, żeby ich przekonać do zmiany ich podejścia, prawda? Żeby przekonać ich otworzyć swoje oczekiwania ciut w inny sposób?
Nie nazwałabym tego przekonaniem, bo przekonanie zakłada to, że musieliśmy jakoś przekonać ich do czegoś, czego nie chcieli. A tak naprawdę i naszym, i ich celem było zatrudnienie jak najlepszej jakości kandydata. Co było tutaj takim challenge'em, było właśnie to, żeby obie strony zrozumiały, co mogą otrzymać w danej lokalizacji. I w wypadku Kostaryki, jak szybko odkryliśmy, było to, że wiedzieliśmy już o tym tak naprawdę w momencie podpisywania umów, bo oni wiedzieli, jak wygląda market, my też mieliśmy już market research zrobiony, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo będzie to na początku taka punkt sporny pomiędzy hiring managerami a tym, co rynek oferuje. I poprzez jasne pokazanie, jak wyglądają warunki, otwartą komunikację z klientem, to, że jednak staliśmy na pozycji specjalisty, bo wiedzieliśmy, z czym pracujemy i jak możemy im pomóc, byliśmy w stanie współpracować z nimi, aby oni zrozumieli, że tak, może to nie jest idealny kandydat, którego mogliby znaleźć w Stanach Zjednoczonych, ale ten kandydat posiada dużo umiejętności, które mogą być transferowalne do tego, czego oni potrzebują w bardzo krótkim czasie. Kiedy już doszliśmy do tego porozumienia, że na przykład nie mają dokładnie tego doświadczenia, którego potrzebują, bo po prostu w tej lokalizacji to doświadczenie nie występuje, potem już poszło z górki. Okej, zgadzam się. Rzeczywiście na początku było trudniej, a potem, prawda, to wyszło, powiedzmy, w praniu. Wiesz co, bo chciałam tutaj jeszcze bardziej porozmawiać o skali tego projektu, bo wiadomo, że bo projekt był ogromny moim zdaniem, który zrealizowany dość szybko, więc dziewczyny, oddaję Wam tą intrygę, żebyście delikatnie rozwinęły ten temat i opowiedziały, jak nam to się udało zrobić w tak krótkim czasie i będąc 12 000 kilometrów dalej. To może zacznie Aldona, jeśli chodzi o rozmiary. Jasne. Dobrze, czyli zdradzimy liczby, więc w trakcie 1,5 roku zatrudniliśmy będąc 12 000 kilometrów dalej, ponad 90 specjalistów, starszych inżynierów, głównie. Jeśli chodzi o rozmiar zespołu, zaczynaliśmy od 2 osób, 2 rekruterów. Później zespół delikatnie się rozrósł do, tak mi się wydaje, 4 osób w dziale rekrutacji. Płynnie udało nam się ten zespół rozbudować do 90 osób tak naprawdę w mniej niż 1,5 roku, bo zakończyłyśmy przed czasem tą rekrutację, także gratuluję dziewczyny. A w szczegółach powie Joanna. Super. Jeśli chodzi o sam fakt stworzenia tego teamu, myślę, że największym sukcesem naszym było to, że mieliśmy bardzo dużą retencję. Większość pracowników, którzy zostali zatrudnieni od samego początku dalej, do dzisiejszego dnia pracuje w biurze i dalej nas pamięta. Drugim sukcesem jest to, że cały team jest naprawdę dobrze zgrany. Poprzez to, że mieliśmy dosyć dużą dozę władzy czy samodzielności w tym projekcie, mogliśmy naprawdę dopasować charaktery do całego teamu. Nie skupialiśmy się tylko na samym skillsecie kandydata, ale właśnie też, czy będzie dobrze współpracował z resztą, czy wniesie coś więcej do naszego teamu, czy to, co robimy, ma szansę przetrwać na długo, bo nie tworzyliśmy teamu tylko na 5 miesięcy, tylko zadaniem naszym było stworzenie teamu, który zostanie na lata z firmą. I z takim podejściem, z takim mentality zatrudnialiśmy każdą osobę w tym biurze. Tak, rzeczywiście było to ciekawe doświadczenie. I jeszcze musimy porozmawiać na ten temat, że firma była nieznana, nasz klient był nieznany w Kostaryce i pod kątem procesu rekrutacyjnego, gdzie kostarykański rynek jest o tyle specyficzny, gdyż czasami ludzie długo szukają pracy i są
bardzo wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy po prostu nie umieją znaleźć pracy i boją się podjąć czasami wyzwanie, dołączyć się do firmy nieznanej. Jak w ogóle przekonać kandydata dołączyć się do firmy, która jest nowo otwarta na lokalnym rynku? Tutaj też bardzo dobra współpraca nasza z naszym klientem dała owoce, ponieważ już wchodząc do Kostaryki, zaczynając jakby działania, mieliśmy plan, jak sprawić, że marka naszego klienta zacznie być widoczna. Czyli naszym zadaniem nie było tylko stworzenie teamu, naszym zadaniem było stworzenie całej marki na rynku kostarykańskim. Stąd też nie tylko rekrutacja działała, działał też bardzo prężnie marketing nasz, który pomagał w tej części. I plan był wielotorowy. Jednym z nich był na przykład to, że na początku, kiedy zatrudniliśmy pierwsze osoby, team polski poleciał do Kostaryki, aby na miejscu zacząć budować relacje z tymi pierwszymi osobami, bo wiedzieliśmy, że jeśli uda nam się dobrze stworzyć relacje z tymi pierwszymi pracownikami, oni będą naszymi ambasadorami, kiedy nas nie będzie na miejscu. Czyli jeśli dobrze stworzymy właśnie te pierwsze przyjacielskie więzi, oni sami już dalej będą za nas tworzyć je. Czyli nawet jeśli nas nie będzie na miejscu, jakby cała idea idzie dalej. Drugim były też wizyty na uniwersytetach, czyli żebyśmy też, nasz klient i my żebyśmy zaczęli być widoczni też wśród tych najmłodszych specjalistów, którzy dopiero się szkolą, co też sprawiło, że zaczęliśmy być widoczni wśród wykładowców, którzy bardzo często też nie tylko byli wykładowcami, ale też pracowali w ich jakby branżach. Czyli powoli ta informacja o nas, że jesteśmy aktywni, że nie tylko zależy nam na drenażu talentów, ale zależy nam na tworzeniu nowych miejsc pracy i zależy nam, żeby nie tylko zatrudniać najlepszych specjalistów, ale też właśnie młode osoby, które są świeżo po studiach, dały nam ten taki push, żeby być zauważalnym na rynku. No i oczywiście też skala. Tak jak tutaj Aldona wspomniała, 90 osób w trakcie tak naprawdę roku, bo ostatnie pół roku to już było takie zamykanie, powiedzmy, sprawiło, że też zaczęliśmy o nas słyszeć, ponieważ to jest dosyć duża liczba jak na taki mały kraj, jakim jest Kostaryka. Okej, super. Bo tutaj porozmawiałyśmy, prawda, bardziej o kandydatach, a chciałabym jeszcze bardziej porozmawiać o kliencie. Aldona, byłaś zaangażowana od samego początku i byłaś na rozmowach. Jak w ogóle przekonać klienta, bo na pewno ktoś może mieć obawy, że jak będąc 12 000 kilometrów dalej, można z sukcesem zrealizować tak ogromny projekt. Jak myślisz, co przekonało klienta? Co jest nas takiego, że klient się zdecydował na współpracę z nami? Jasne. Oczywiście. Tak naprawdę od lat pracujemy w lokalizacjach na całym świecie. COVID również zweryfikował naszą umiejętność pracy zdalnej. Nie mamy problemu z zarządzaniem zespołami w sposób zdalny, więc tutaj to nie stanowiło problemu. Myślę, że największym wyzwaniem była tutaj inna strefa czasowa, natomiast tutaj również byliśmy na tyle elastyczni, że zespół pracował w tych godzinach kostarykańskich, zmienił po prostu swoje godziny pracy ze środkowoeuropejskiej na kostarykańskie, więc myślę, że nasza umiejętność dostosowywania się, elastyczność do klienta, jako że jesteśmy firmą, która podchodzi bardzo indywidualnie do każdego klienta i jesteśmy w stanie dostosować się, to jest tak naprawdę nasza siła. I procesy, i ludzi, i podejście oraz kulturę. Myślę, że wybrzmiało to już na pierwszych rozmowach.
team zlokalizowany od samego początku projektu, nie tylko rekrutacji, ale kontaktu z klientem w różnych lokalizacjach. Działało to od samego początku sprawnie, bez problemów, nie wiem, technicznych, kulturowych, językowych. Myślę, że to na pewno dało poczucie bezpieczeństwa klientowi. Jeśli chodzi o kwestie szczegółów, tutaj nie tylko my byłyśmy zaangażowane w kontakt z klientem, jeszcze do tego jest osoba, która prowadziła cały projekt i myślę, że tutaj ta osoba odegrała kluczową rolę w tym, żeby ten klient rzeczywiście nam zaufał. Także to jest clue. Zgadzam się. I tutaj, skoro mamy taką okazję, Alfa, wysyłamy Ci pozdrowienia. Dziękujemy Ci bardzo za całe wsparcie. I chciałabym jeszcze zapytać, Asiu, a co myślisz, co było dla Ciebie najtrudniejsze w tym projekcie i czego Ty się nauczyłaś? Najtrudniejsze? Angielski, ale nie mój. Tak naprawdę to, czego nie byliśmy w stanie nawet robiąc badania przed wejściem na rynek, jesteś w stanie bardzo dużo dowiedzieć się o rynku. Niestety nie wszystkiego, dlatego elastyczność firmy, takiej na przykład jak nasza, tutaj świeci, ponieważ gdy odkryliśmy, już pracując na rynku, że poziom języka angielskiego wśród specjalistów tam nie jest taki, jak oczekiwaliśmy. I to nie jest tak, że oni nie umieli tego, po prostu to był język, który rzadko był używany, ponieważ bardzo dużo specjalistów, przynajmniej z tej branży, w której my rekrutowaliśmy, nie miała aż takiego dużego kontaktu z firmami zagranicznymi. Oni zazwyczaj pracowali albo w firmach wewnętrznych, krajowych, albo w firmach rządowych, co oznacza też to jak u nas, gdzie osoby mogą mieć bardzo dobre angielski, ale jeśli nie używamy go na co dzień, no to potrzebujemy trochę czasu, żeby się nauczyć. I tutaj było wyzwanie na początek, aby jak rozmawiać z klientem i jak rozmawiać z kandydatem, żeby dać szansę naprawdę dobrym specjalistom pracować dla klienta amerykańskiego, kiedy ich angielski potrzebował jakieś miesiąca, 2, żeby być w pełni fluent. Więc to był bardzo duży challenge. A czego się nauczyłam? Na pewno jeszcze większej elastyczności. Dużo naszych procesów, które ustaliliśmy na samym początku, musiało być modyfikowane w trakcie procesu albo w trakcie naszego całej obecności na Kostaryce, ponieważ zmieniły się warunki, zmieniały się potrzeby. Czasami klient też, ustalając warunki na samym początku, dopiero na przykład po 3 miesiącach odkrywa, że właściwie to jeszcze czegoś mu brakuje. A właściwie to uznał, że za dużo jednak chce, teraz coś troszeczkę mniej chce, albo chce mniej się udzielać. I dobra firma, która pomaga innym firmom, musi być elastyczna i musi powiedzieć, okej, dobra, tak ustalaliśmy, ale widzimy, że potrzebujecie czegoś innego. Zmieńmy to. I tego właśnie, tej takiej jeszcze większej elastyczności się nauczyłam. Okej, super. Dziewczyny, i pytanie ogólnie dla Was. Jak myślicie, jakie są 3 najważniejsze elementy w rekrutacji międzynarodowej? Najlepiej nietypowe, ale o których nikt nie myśli, a są naprawdę bardzo istotne. Na pewno dobry market research na początek, żeby mieć świadomość, z czym się mierzymy i jakie problemy nas spotkają na nowym rynku. Znajomość języka, to na pewno. Aczkolwiek tutaj dodam, że na początku zdawaliśmy sobie sprawę liczbową, wracając do poprzedniego pytania, jaka jest skala ludzi mówiących po angielsku i nie mówiących, ale chyba nie do końca potem w czasie pracy z nimi sobie to uświadomiliśmy, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni, że w Polsce, nie wiem, 90% osób komunikuje się. Tam ta liczba była, nie wiem, nie chcę teraz źle powiedzieć, ale to było tak 50%, 40% w którąś ze stron. I to w czasie pracy zaczęło po prostu gdzieś przeszkadzać, więc jeżeli mamy
poziomie około 50% i wtedy mamy co drugiego kandydata, który mamy problem z komunikacją, to jest to zupełnie niestandardowe, inne niż kiedy w Polsce lub w Europie nie mamy takich problemów, tak? Więc na pewno język, nie wiem, co bym mogła jeszcze tutaj powiedzieć, jest bardzo dużo takich aspektów. Joanna, przychodzi Ci coś do głowy? Z takich, co Tak. co może wynieść międzynarodowym, to na pewno otwartość i chęć dzielenia się. Bo to mówi się często, że otwartość jest głównym tym, ale to nie jest otwartość taka, że tylko mówisz o sobie, ale otwartość na słuchanie ich. Taka, że ja mówię o sobie, ale chcę też się dowiedzieć o tobie. I otwartość na godziny pracy, ponieważ tak jak tutaj pracowaliśmy w godzinach kostarykańskich, czyli to właściwie środek nocy, ale dużo jest też rzeczy, które musisz załatwić dalej w czasie europejskim. Więc osoba rekrutująca, czy firma, która pracuje, musi mieć pracowników, czy musi mieć ludzi, którzy wiedzą, że trzeba być elastycznym. Nie możesz wejść tam i wiedzieć i myśleć, że wiem wszystko, wiem dokładnie jak to zrobić i tak będzie, ponieważ przegrasz. A my weszliśmy, zobaczymy jak to będzie, jesteśmy otwarci, wiemy co robimy, ale wiemy też, że nie możemy myśleć, że wiemy wszystko. Zgadzam się. Taka elastyczność rzeczywiście naprawdę była chyba kluczową cechą tego projektu i tego podejścia, co my zaprezentowaliśmy w trakcie naszej współpracy. Dziewczyny, no cóż, obgadałyśmy dzisiaj wszystko, prawie wszystko, coś zostawiamy dla siebie, aczkolwiek dziękuję Wam za tą rozmowę i idziemy dalej się cieszyć tym projektem, no i szukać nowych.